Myślę, że to czas najwyższy, aby pożegnać się z tą miejscowością, z wybrzeżem Chorwacji i jechać w góry. Za chwilę trzeba jechać zatankować również paliwo, aby bezpiecznie przedostać się przez góry, no i jechać przed siebie. Co nas spotka? Oglądajcie dalej. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś prawdopodobnie będziemy eksplorować chorwackie góry. Tymczasem zobaczcie poranne ujęcia z Drvenika. Przeźroczysta woda, pusta plaża, chwila po wschodzie. Jadrolina już odjechała na Hvar, a my odjeżdżamy w góry. Ale zanim pojedziemy w góry, pojedziemy jeszcze może do 2-3 miejscowości i zobaczymy dziś prawdopodobnie Hvar, Chorwację z innej strony. Z tej strony, z której być może większość Was nie widziała. Ja nie widziałem, więc jest to dla mnie jakaś przygoda. Jedziemy w góry. Wieś Živogošće. W 2011 roku wieś ta liczyła 501 mieszkańców. Dziś jest pusto, no ale jest kwiecień. Jak wiadomo, utrzymuje się z turystyki, a w tym miesiącu ludzie jeszcze nie przyjeżdżają, ponieważ woda jest za zimna. Startujmy dronem i zobaczmy, jak to wygląda, kiedy jeszcze nie ma w pełni sezonu. Jak nudnym może być to, że znów tu byłem. I ponownie tu jestem. Tam przeciera się piękna mgła. Jesteśmy w miejscowości Igrane i znów wolność i swoboda, jak mówi Marcin Miller z Boys. Nie mogę się doczekać, aż polecę tam, na ten szczyt kościoła. Powiem Wam, że woda jest naprawdę lazurowa, nie ma w ogóle ludzi i ta Chorwacja ma takie drugie oblicze. W zasadzie większość czasu w Chorwacji byłem na wakacjach, przejazdem, objazdowo. Dziś, można powiedzieć, że jestem w pracy, ale czy to praca? Dobrze, żeby hobby w zasadzie nie męczyło i nigdy nie było pracą. Uznajmy, że to hobby. No tak, to hobby, przecież z tego nie zarabiam. Nadstawcie ucho. Praktycznie w każdej miejscowości budują jakieś pomosty dla łódek i dla przyjezdnych. Także turystyka rozkwita. Skoczyłbyś do wody? Jakbym musiał, to bym wskoczył.
Zimna woda chyba jeszcze, nie? Jeszcze jest zimno, no. Ładnie wygląda, lazurowa, przezroczysta wręcz, ale jeszcze sroga. Jest wspaniale, ale jak tutaj wyszliśmy teraz z samochodu, dosięgnął mnie taki zapach tej wody z rybami trochę, ale to jest taki zapach, w którym jak leżysz, to czujesz taką, wiesz, wolność, takie wakacje, że jest taki oddech. Masz też coś takiego? Taką sól na języku. No. Nie, ale przesadzam, ale tak, jest taki że wiesz, bryza. Teraz... O tak, bryza, brakowało mi tego słowa. Że teraz jak wiesz, wciągam, to czuję taką ulgę od wszystkiego. Właśnie w tym miejscu. Wcześniej tak nie miałem, ale tu no tak jest. I tyle. Dobra, znajdujemy się w Tuczepi. Mam nadzieję, że żaden ptak się do drona nie doczepi. No i polatamy. Miejscowość, wioska, miasto, miasteczko. Turystyczne miasteczko nadmorskie. No. Była chwila grozy. Znacie ten dźwięk? Return to home. No, spoko. Wszystko jest pod kontrolą, ale nigdy nie miałem tak długo drona z czarnym ekranem. Tak długo to nie znaczy minuta czy dwie, ale te, wiecie, 15 sekund już jest dosyć sporo. W zasadzie można by powiedzieć, że za dużo nie nagrywam swojego mówienia o tym i o tamtym, ale jest to spowodowane tym, że jesteśmy na wyjeździe objazdowym, no i po prostu czas jak zwykle nas nagli. Nie to, że mamy duże napięcie czasowe, no ale jednak musimy trzymać się jakichś ram czasowych, że dojedziemy jeszcze w jedno miejsce, a później w kolejne i tak dalej, zanim zastanie nas noc, zmierzch, no bo też musimy znaleźć jakąś miejscówkę do spania na dziko. Także ciągle jesteśmy w jakiejś pogoni czasowej, choć tak jak mówiłem wcześniej, nie ma takiego napięcia fizyczno-psychicznego. To już prawdopodobnie ostatnia miejscowość nabrzeżna Chorwacji. Baška Voda. Niestety do Baszki nie wjechaliśmy ze względów rozmiaru samochodu. Wysokość 2 metra, no my trochę jesteśmy wyżsi. Spuszczam za chwileczkę mojego drona z kagańca. Mam nadzieję, że zrobi świetne ujęcia. Oczywiście nie on sam, tylko jego właściciel. Widziałeś jego właściciela? No był tu przed chwilą. A, okej. Mówił, że wróci. Zaraz go znajdziemy. Właściciela oczywiście. Piękne Blue Lake za mną. Modro jezioro, niebieskie jezioro z licznymi trasami widokowymi. Widać nawet tutaj pode mną są 2 tarasy widokowe. Słyszałem, że można zejść do samej wody i nawet się w niej wypluskać bądź zamoczyć nogi.
Pewnie fajnie mieszkać w tym miejscu i chodzić po wszystkich ścieżkach. My na to nie mamy czasu, lecimy na kolejne podobne miejsca, a wy zobaczcie, jak pięknie prezentuje się to miejsce z drona. $16 milionów metrów sześciennych wody. Głębokość tego jeziora to 255 metrów. Wyobrażacie sobie to? Ja, filmując to miejsce z drona, czułem się naprawdę mały. Natura jest niesamowita. To wszystko tworzą tak naprawdę opady, no nie? Które tworzą jaskinie. Tak, opady dostają się do podziemia, następuje krasowienie, jaskinie się rozszerzają, robią się coraz większe, no i ciężar tych gór, które nad nimi są, po prostu powoduje, że zapada się to wszystko i powstają takie niecki. I tak naprawdę na początku ja osobiście myślałem, że Red Lake to czerwone jezioro, jak sama nazwa wskazuje, ale to jezioro nie jest czerwone z tego powodu, że ono jest czerwone, tylko jest czerwone z powodu tych czerwonych, otaczających ją skał. No, przepiękne miejsce. Warto odwiedzać nie tylko morze, ale też takie miejsca, jeżeli znajdujecie się na przykład blisko Makarskiej. Cieszę się, że mogłem tu przyjechać. I cieszę się, że oglądacie ten odcinek i jesteście tu razem ze mną. Wiecie, co zrobić. - 31 stopni w cieniu. Za nami niebieskie jezioro. Czerwone jezioro. A tak naprawdę za mną jest teraz zielone jezioro. Podobno, no nie wolno tam się kąpać z jakichś względów technicznych. Niestety nie mamy internetu i nie doczytaliśmy dlaczego, ale jeżeli wy macie internet, a pewnie macie, bo oglądacie ten odcinek, możecie sobie wyszukać. Nie pozostaje mi nic innego, jak wystartować drona. Jeżeli chcecie zakupić taką koszulkę, odezwijcie się w wiadomości prywatnej. Nasz dzisiejszy dzień dobiega końca, tak jak i ten odcinek. Po Zielonym Jeziorku byliśmy jeszcze w 3 miejscach. Pierwsze to było jezioro, którego obecnie nazwy nie pamiętam, ale ujęcia możecie zobaczyć właśnie teraz. Następnie obraliśmy sobie cel nieopodal Plitwickich jezior, ale przez przypadek trafiliśmy na pewien zamek. Również możecie zobaczyć go w tej chwili. Ostatnim miejscem, jakie dzisiaj mieliśmy przyjemność zobaczyć, to również zamek, bardzo podobny do
Zamku Beseno. Zamku Beseno, tak. Tamten zamek, ten zamek Beseno we Włoszech bardzo mi się spodobał, ponieważ był taki rozległy. I tu no, widziałem podobieństwo. Bardzo mi się podobał, ale wiatr zaczął już tak wiać, że co chwileczkę pojawiały mi się komunikaty. Sami zobaczcie, jak wygląda. Dzisiaj mieliśmy odwiedzić jeszcze jedno miejsce, ale słońce już jest tak nisko, że nie było sensu. Szukaliśmy jakiegoś dzikiego miejsca biwakowego, no ale trafiliśmy na takie pole, że musieliśmy najpierw się z niego wydostać, po czym trafiliśmy na parking, który w zasadzie leżał obok kempingu. Był obok kempingu i finalnie trafiliśmy na kemping. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że poza sezonem w kwietniu camping ten kosztuje 20 euro. Sami ocencie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Jest nas dwójka, namiot na dachu, samochodów jest raz, dwa, trzy, cztery, z naszym 5. Jutro zapowiada się interesujący dzień. Będziemy w okolicach Zagrzebia, ale zanim tam dojedziemy, mamy naprawdę, mam nadzieję, fajną miejscówkę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wiecie co zrobić. Sub i łapka w górę. A ja rozkładam namiot.